Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w naszym słuchowisku, gdzie, jak mam nadzieję, historie opowiedziane przez bohaterów audycji będą dla Was jakiegoś rodzaju inspiracją. Tak, żeby nie przedłużać, zapraszam Was do wstępu, a później do właściwej audycji. To jest punkt zwrotny. Gościem dzisiejszej audycji jest Emilia Bury. Także kochani, witam Was bardzo serdecznie w podcaście raz jeszcze. Witam Ciebie, Emilko. Dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie. Cześć, miło mi. Także kochani, jeszcze zanim zaczniemy podcast, to zrobimy sobie krótką medytację, żeby się wyciszyć i żeby każdy z nas mógł odnaleźć wewnętrzne światło i też później, żeby nam się przyjemnie słuchał podcastu. Także Emilko, Ciebie też jeszcze zapraszam, żebyś zamknęła oczy i skup się na oddechu. Skupcie się, kochani, na oddechu. Weźcie głęboki wdech, licząc w głowie do 5. Przytrzymajcie. I wypuśćcie, licząc do 6. Jeszcze raz. Wdech. Przytrzymanie. I wydech. I przy tych zamkniętych oczach spróbujcie sobie zwizualizować siebie w miejscu, gdzie widzicie się jako istota. Czyli nie jako człowiek, ale jako esencja, dusza. Gdzie widzicie się na etapie rozwoju? Czy dotychczasowe rzeczy, jakie zrobiliście, uważacie, że Was podnoszą? I niech to, co Was podnosi, to, co daje wzrost, będzie w kolorach białych, a to, co oczywiście jest temu przeciwieństwem, niech będzie kolorem czarnym. I zobaczcie wokół swojej przestrzeni, jakich jest więcej kolorów. Jeżeli jest dominacja białego, super, otaczacie się tą energią i twórzcie jeszcze więcej białego wokół siebie. Jeżeli jest trochę więcej czarnego koloru wokół Was, postarajcie się, aby wewnętrzne światło wychodzące z Waszego serca, światło białe, mogło właśnie powodować, że to pomieszczenie będzie coraz bielsze. Także jeszcze raz głęboki wdech do przepony, przytrzymanie i wydech. Także Emilko, przechodząc już do Ciebie z pytaniem głównym tego podcastu, co było punktem albo co jest punktem zwrotnym w Twoim życiu? Myślę, że to właśnie nie jest punkt 1, że to nie są takie jakieś wyraźne punkty, tylko u mnie w mojej historii, tak jak teraz na to patrzę, to są bardziej linie, że to jest z matematycznego punktu widzenia, jest to zbiór punktów. I tymi punktami są spotkania z ludźmi, są pojedyncze posiłki, rozmowy, doświadczenia, olśnienia, ale taką jakąś wyraźną przestrzenią, która jest mocno zarysowana czy zaznaczona w moim życiu, która jakoś zmienia może kierunek, też nie zmienia, a nadaje nowy kierunek mojemu życiu, mojej historii, to jest mój wyjazd do Francji w 2021 roku. Do Centrum Pokoju, Center for Peace, Bonnevo.
Tak, więc myślę, że to był ten 2021 rok, kiedy w czerwcu podjęłam decyzję, że chcę tam wyjechać na wolontariat. To jest Centrum Medytacji Chrześcijańskiej. Wysłałam maila: hej, jestem fajną osóbką, weźcie mnie na wolontariuszkę, żadnej pracy się nie boję. I tak, dostałam zaproszenie i poleciałam. Poleciałam do Francji, wylądowałam w Paryżu, z Paryża dojechałam do Bonneveau i tam spędziłam ponad miesiąc czasu jako wolontariuszka, członkini w tamtym momencie wspólnoty WCCM chrześcijańskiej, wspólnota medytacji chrześcijańskiej, światowa. Podczas tego wyjazdu to, co najbardziej albo jakieś słowa, z którymi wyjechałam w ogóle z tamtego miejsca, to było welcome, czyli takie ugoszczenie mnie jako osoby. To myślę, że to takie największe jedno z takich doświadczeń, które stamtąd wyniosłam. Takiego bycia przyjętą w całości, zaakceptowaną, ukochaną. Takie doświadczenie właśnie tam miałam. Myślę, że też absolutnie kontakt z naturą, którego tam doświadczyłam, też wpłynął na to, że jakoś poczułam się jeszcze bardziej zjednoczona z tą naturą. Właśnie dlatego mówię, że to nie jest jakiś taki punkt, tylko to był właśnie proces, to było doświadczanie tej natury, doświadczanie tej miłości, który powodował jakieś zmiany we mnie, że zaczęłam bardziej właśnie czuć się częścią tej natury, jakoś akceptować zmiany, czy nie stawiać oporu zmianom, to może nie jest to słowo, ale jakoś czuć się bardziej częścią tego rytmu, przez obserwację właśnie natury, przez pracę w ogrodzie, wyrywanie chwastów, ale sama też właśnie kontemplacja i medytacja, która była tam wpisana w program dnia, czyli doświadczenie właśnie ciszy, medytacji, tej wspólnotowości. Tak mi się to układa teraz. Punkty takie 2 zanotowałem sobie i to może w tym kierunku zadam pytanie, bo powiedziałaś, że pojechałaś z pewnymi przekonaniami, w sensie z pewnymi barierami, które czułaś w środku i że to się zmieniło. Jakbyś opisała proces tych zmian w medytacjach czy w innych praktykach? Czego to dotyczyło? Czy to było coś bardziej związane załóżmy z sercem, z emocjami, czy z wewnętrznym dzieckiem, z czymś innym jeszcze? Na ten moment czuję, że to jest wielopłaszczyznowe. Od emocjonalnego, absolutnie takiego zaopiekowania też się tym dzieckiem. Takiego przyjęcia. Dużo tam jest o takim dla mnie przyjęciu właśnie siebie. Nie wiem. Myślę teraz nad tą zmianą, tak? Bo Też jeżeli jesteś, nie wiem, to też od razu podpowiem dla ludzi, którzy słuchają tej audycji. Czasami, jeżeli jesteśmy w nie wiem, czasami jest dobrze pozostać w tym nie wiem. W sensie, żeby nie szukać odpowiedzi, bo czasami pewne rzeczy są przed nami, nazwałbym, ukryte, żeby one przyszły z czasem. To tak mówię dla was, kochani, żeby jeżeli macie jakieś takie właśnie rzeczy w życiu, że chcielibyście znaleźć informacji, macie tak zwane nie wiem, to bardzo polecam, żeby polubić ten stan. Właśnie to, co mnie jakoś tak gryzie w tym, że w tej nazwie punkt zwrotny, i jeśli przykładam to do swojego życia, właśnie to nie są takie punkty, nie? Że to jest bardziej jakaś plama, przestrzeń, która jest ciągłą zmianą, że to nie jest tak radykalne, że ten punkt zwrotny wydaje mi się bardzo radykalny, a ja to, co u siebie obserwuję, to właśnie bardziej
proces i powolne zadziewanie się zmian. I jasne, spada meteoryt i to jest nagłe jakoś, nie? Nagłe rozwala jakąś przestrzeń, to wtedy może być punkt zwrotny. Natomiast u mnie jakby ja to obserwuję bardziej jako, nie wiem, wzrost z ziarenka do jakiegoś rośliny, do kwiata, który powoli, nawet właśnie nie wiemy kiedy z kwiata kwiat rodzi się w owoc, kiedy on się zmienia w owoc, nie? Że ta zmiana po prostu zachodzi i czy pąk kiedy się otwiera, że to jest, czy tam jest punkt, nie wiem, czy to dla mnie właśnie bardziej może jest jakimś ruchem takim płynnym niż takim punktowym, nie? Więc jak myślę o tej zmianie, no to jest właśnie u mnie otwieranie się, takie dochodzenie do jakiejś prawdy o sobie, do takiej wolności. Też sobie właśnie zapisałam, bo taką moją jakąś cytat czy myśl, która mi towarzyszy od dłuższego czasu, jest to, gdzie duch Pana, tam wolność. To taki skrót z listu do Koryntian. I on mi jakoś bardzo w środku, w moim sercu tak gra ze mną i pewnie też mnie prowadzi właśnie ta wolność i czuję, że to właśnie u mnie jest ta droga do wolności, gdzie jest, że ta wolność dla mnie jest tą taką prawdą bycia sobą, bycia autentyczną, bycia szczerą przez to, ale też w tej wolności podejmowaniu decyzji, że coś mogę, czegoś nie mogę. Też ostatnio właśnie się napotkałam na taką myśl a propos dyscypliny, że dopiero dyscyplina daje nam wolność, że możemy zdecydować, że czegoś nie robimy. I że wtedy jest wolność, jak nie robimy tego automatycznie, nie robimy tego impulsywnie, tylko mamy tą zdolność, własną dyscyplinę do niezrobienia czegoś. I że to wtedy jest wolność. To też jakoś no jest piękne i myślę, że jakoś biorę to do siebie, do swojego skarbczyka. To jeszcze bardzo fajnie mi się połączyło do drugiego punktu, bo wspomniałeś też o naturze, że przebywałeś w naturze i bardzo mi się to też fajnie połączyło z tym, co powiedziałeś, że miałeś takie poczucie, czy masz takie poczucie, że jesteś jak ten kwiat, jak pąk, który się otwiera. Jeżeli miałabyś się umiejscowić w naturze, w sensie z tego doświadczenia bycia w naturze tam w Francji, jakie wspomnienia, albo co było takie najbardziej szczególne i co najbardziej mogłabyś utożsamić, że do dziś ma to wpływ, albo może to być dla ciebie przynośnią właśnie do tego, co też tutaj mówiłaś? To mam taki jeden obraz szczególny z tamtego czasu, wyrywania chwastów. Był tam ogródek i nie pamiętam, czy tam były beetroots, buraki. I między tymi małymi buraczkami trzeba było wyrywać te chwasty. I ten obraz jakoś mocno ze mną był, bo się właśnie zastanawiałam, no to czym są te chwasty dla mnie, że to też taki no jednak biblijny obraz. I co może jakby chcę uchwycić w tym obrazie jest tym, że no trzeba było pracy, że to jakiejś nieustannej pracy, że to wracało, że te chwasty, mimo że się wyrwało je jednego dnia, to za 3 dni znowu trzeba było tam podejść i wyrwać, tak, żeby zadbać o ten owoc, w tym wypadku korzeń, na którym nam zależy, tego buraka. Ale tak, chyba taka może nieustanna praca właśnie, może nie, to nie jest dobre słowo, ale jakaś wytrwałość, chyba to jest to słowo. Taka wytrwałość, powtarzalność może też. To tak też to może być, z tego też to jednego może być obrazu. w tym kierunku. W szczególności, że
Jeżeli chodzi o chwasty, plewy tak zwane, to też Jezus o tym mówił, o plewach, żeby owoce w nas mogły rosnąć. Żeby jeżeli się spotykamy w jakimś właśnie punkcie, który ma być dla nas zwrotny pod względem owocu, jaki mamy przynieść, to właśnie to, co powiedziałaś, zadbanie o tak zwany ogród, to jest też bardzo piękne porównanie do punktu zwrotnego, w tym przypadku twojego znaczeniu pielęgnacji takiej duchowej, jakby to tak można było przenieść na właśnie poziom duchowy, tą pielęgnację. To bardzo super porównanie z plewieniem. Jak to widzisz dzisiaj, w sensie po tych paru latach, po 3 latach, jak to oddziaływuje na ciebie w życiu? To myślę, że tam doświadczyłam też tej regularnej praktyki medytacji chrześcijańskiej w ciszy. I też później wracałam kilkakrotnie do tego centrum, więc to było takie odnowienie, przypomnienie, że też tak można, że ta praktyka regularna medytacji jest ważna. I myślę, że tamten czas też mi pokazał, że ja lubię medytować, że chcę medytować, więc myślę, że takie konsekwencje są jeszcze widzialne w moim życiu teraz, że praktykuję medytację. Też otworzyłam właśnie grupę w Warszawie dla młodych dorosłych, WCCM, gdzie medytujemy raz w tygodniu. I taka chęć jakby poszukiwania, że to jakby to doświadczenie tego bycia we Francji dało mi to doświadczenie, że jest dla mnie miejsce w kościele, że są ludzie, którzy czują podobnie jak ja, którzy doświadczają Boga w podobny sposób, którzy... Dla mnie to było takie też odnalezienie rodziny duchowej. Tak to sobie jakoś nazwałam. To miejsce, ta wspólnota WCCM, WCCM. Jest takim... Tak, jest to odnalezieniem rodziny w tym sensie, że czuję właśnie taką wspólnotowość z nimi mam to cały czas w sercu, że to jak ja, tak jak może też potwierdzenie trochę dla siebie, że to jest okej, że masz tak, a nie tak. Chyba tak. Myślę teraz. Jak wspomniałaś o tym, że prowadzisz raz w tygodniu medytację, to od razu też zapraszam Was, kochani, w szczególności ci, co jesteście w Warszawie, z okolic Warszawy, żebyście dołączyli do Emilki. Też tutaj link jeżeli masz, Emilka, link to będzie w opisie. To ktoś, kto tego słucha, a jest z okolic Warszawy, jak najbardziej może dołączyć do Emilki i też właśnie... Tak, grupy medytacyjne w ogóle WCCM są w całej Polsce. Są w Gdańsku, w Bielsku, w Warszawie, w Krakowie też są. Więc na stronie tej właśnie WCCM to tam podlinkujemy później. Będziecie mogli znaleźć jakąś grupę dla siebie, jeśli Was to przekona. Czy zachęci, czy poczujecie, że to może być Wasza droga. Mamy nadzieję, kochani, też ci, co tego słuchacie, że medytację po pierwsze potraktujecie jako właśnie wyciszenie, to co też zrobię na początku audycji, że będzie to dla Was sposób właśnie wprowadzenia pewnej rutyny w codzienne życie, że jeżeli zauważycie, że potrzebujecie takiego wyciszenia, potrzebujecie chociażby minuty, dosłownie, to tyle wystarczy. I to, co, kochani, zrobię na początku i to, co robię zresztą na początku właśnie takiego wyciszenia, zanim wejdziemy w rozmowę, spróbujcie właśnie przy pracy z oddechem zamknąć oczy i różne rzeczy, które Wam przyjdą do głowy, żeby wyleczyć albo posłuchać, postarajcie się to wysłuchać, ale nie głosem, myślami, tylko sercem. Żeby serce się otwierało. Bardzo pięknie to wprowadzasz. Myślę, że tak dla osób słuchających to właśnie wystarczy zacząć od minuty, tak jak powiedziałeś. Nie silić się od razu na pół godziny, godzina. Nie, 5 minut,
Okej, dobra, zobaczmy co dalej, nie? Następnego dnia też 5 minut. W następnym Dokładnie. tygodniu 10. I żeby też stopniowo, żeby się nie przerazić tego, bo medytacja nie jest łatwa. Może być łatwa, nie zawsze musi być, ale no, można powoli, nie? Że to wtedy się nie zniechęcicie od razu, może tak. Ale czasami możecie spróbować też, nie? Pół godziny w ciszy. To chodzi, fajnie to powiedziałaś, nie? O zatrzymanie się, takie pobycie ze sobą dla mnie to jest ze sobą, z Bogiem, takie, tak, no trwanie w Bogu, w tej obecności Boga. Mhm. Jeszcze tu na sam koniec, kochani, bo właśnie tak jak też pięknie mówisz, Emilko, połączcie sobie to z praktyką, to co was zapraszam, kochani, też w serii Przyjaciele Jezusa. Jeżeli może jesteście na takim etapie, że gdzieś poczuliście wcześniej właśnie chęć wejścia w osobistą relację z Jezusem, to medytacja pozwoli wam na to, żeby to zrobić. Ale to już jest temat bardziej przyjaciół Jezusa. Tutaj w punkcie zwrotnym, kochani, chcę taką dać refleksję dla was i też może jeszcze będę ciekawy twojej refleksji, Emilko, z tego właśnie, jak to widzisz, jako podsumowanie swoje 3 lata, jakby jak mniej więcej przewidujesz być może swój chociażby najbliższy rok. Chciałabym dodać o tej takiej, dodać albo powiedzieć znowu o szacunku do siebie i o takim i akceptacji tego rytmu pór roku, rytmu dnia, że pewne rzeczy po prostu się wydarzają, że w pewnych momentach życia też się znajdujemy, tak jak znajdujemy się w wiośnie, tak jak znajdujemy się w głębokiej zimie, gdzie jest mroźno. Okej, to trwa i mija. I przychodzi wiosna, i przychodzi lato, przychodzi jesień, zbiera się owoce, że na pewne rzeczy też nie mamy wpływu, tak jak nie mamy wpływu na to, ile wody spadnie dzisiaj, czy nie będzie burzy, gradu, że te rzeczy się wydarzają, więc są rzeczy, na które nie mamy wpływu, są rzeczy tak jak właśnie te, na które mamy wpływ, jak właśnie nasza dyscyplina, praktyka medytacji, czy inna praktyka, takie dbanie o siebie, dbanie o zdrowie, to do czego mamy dostęp, nie? Do siebie, do jakichś wglądów, do swoich emocji, żeby, no nie wiem, tak jakoś ta akceptacja mi po prostu przyszła teraz, takiego rytmu. Bardzo piękne podsumowanie, bardzo też super z akceptacją. Kochani, róbcie to nie tylko co chwilę, w sensie co tydzień, ale każdego dnia. Pięknujcie siebie, kochajcie siebie, akceptujcie siebie. Emilko, bardzo ci dziękuję za nasze spotkanie. Bardzo ci dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie. I bardzo dziękuję ci za podzielenie się swoją historią. Cieszę się, że mogłam szerzej opowiedzieć o miejscu, które jest dla mnie ważne. Także kochani, jeżeli to w jakiś sposób was zainspirowało, spróbujcie sobie to przetworzyć w swoim życiu i pamiętajcie, kochajcie siebie, kochajcie wewnętrzne dziecko i akceptujcie wszystko, co jest w was. Twórzcie piękne serce i twórzcie piękne światło bijące z waszego serca. Tak więc, kochani, dziękuję wam za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Mam nadzieję, że historia Emilki była dla was inspirująca. Oczywiście czekam na wasze komentarze. A tymczasem słyszymy się w następnym odcinku audycji Punkt Zwrotny. Trzymajcie się. Pozytywnych wibracji. Cześć.